Nasza wyprawa po Beskidzie Niskim to nie tylko poszukiwanie górskich szczytów czy legendarnych deskali Arkadiusza Andrejkowa. Dzisiaj zapraszamy Was do odkrycia szlaku architektury drewnianej, który ukrywa w sobie nie tylko piękno, ale także historię i tradycję tych ziem. Przemierzając go, odwiedzimy dwie urocze cerkwie, których drewniana architektura opowiada wiele o życiu i wierzeniach rdzennej ludności wysiedlonej z tych okolic wiele lat temu. Na końcu dnia czeka na nas kolejny przystanek. Dziki parki, gdzie mimo braku dostępu do wody rozpościerają się przed nami widoki, które zapierają dech w piersiach. Zapraszamy Was na kolejny niezwykły epizod z cyklu Magia Beskidu Niskiego, gdzie każdy krok to podróż przez historię i naturę tych malowniczych gór. Gotowi na niezapomnianą wyprawę? Zaczynamy! Ale jest piękna, nie? Ale jest cudna. Wjazd też masakryczny, nie? Jesteśmy w Turzańsku. Mała wioska, jakieś 6-7 km od Komańczy, na pograniczu Bieszczadów, Beskidu Niskiego. No, przybyliśmy z jednego powodu tutaj tylko, ponieważ jest tu usytuowana cerkiew wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wybudowana z początkiem wieku XIX, 801-803. Oczywiście wielokrotnie była remontowana, ale ciekawostką tej cerkwi jest to, że jest to jedyna cerkiew tutaj, w tych okolicach, która ma 5 wieżyczek i 2 zakrystie. Tak jak już Wam wcześniej wspominałem, cerkiew w Turzańsku wybudowano w latach 1801-803 i stanęła ona w miejscu starszej budowli z 1526 roku. Historia tego miejsca sięga daleko w przeszłość. Początkowo świątynia była prawosławna, następnie unicka. Jej istnienie zanotowano już w 1526 roku. Obecny budynek, powstały w pierwszych latach XIX wieku, został rozbudowany o przedsionek i zakrystię w 1836 roku. Liczne remonty i wzmacnianie dachu blachą w latach 1896-1913 to tylko część historii tych murów. Po dramatycznych wydarzeniach związanych z akcją Wisła, cerkiew przeszła kolejne przemiany, służąc katolikom obrządku łacińskiego parafii w Komańczy.
Jednak w 1961 roku z polecenia władz świątynia została zamknięta i zaplombowana. Dopiero w 1963 roku, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oddano ją ponownie prawosławnym, którzy do dziś są jej gospodarzami. Wnętrze cerkwi zachwyca bogactwem detali. Ikonostas autorstwa Josypa Bukowczyka, polichromie malowane także przez niego, ołtarze boczne i ręcznie haftowane chorągwie procesyjne. Trójkondygnacyjna drewniana dzwonnica wznosząca się dumnie na zachód od świątyni dopełnia całości architektonicznego arcydzieła. Dzięki staraniom miejscowych oraz ich zasługom w utrzymaniu i konserwacji, cerkiew Świętego Michała Archanioła w Turzańsku w 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Doceniając jej nie tylko historyczne znaczenie, lecz także wartość kulturową i architektoniczną, to niezwykłe miejsce przenosi nas w świat minionych wieków, a zarazem pozostaje żywym świadectwem wielokulturowości tego regionu. Tutaj parkujemy, parking jest też mikroskopijny przy cerkwi, tak więc no myśmy musieli się tutaj obracać na 3 razy, żeby tutaj stąd wyjechać. Jak Ci się to podoba? Bardzo ładna, bardzo. Na Piękna, razie nie? najpiękniejsza. Jedziemy dalej zobaczyć. Kolejny obowiązkowy punkt, jak będziecie w Beskidzie Niskim, to podjedźcie tutaj, bo naprawdę warto. To jest cerkiew w Szczawnem. Samo Szczawne to jest mała wioska, w zasadzie mieszcząca się przy głównej drodze, kilka kilometrów od Komańczy. Podróżując z Komańczy w kierunku Kulasznego, tuż za przejazdem kolejowym, zwracajcie uwagę na lewą stronę drogi. Cerkiew znajduje się niedaleko trasy i można ją przeoczyć. Cerkiew pod wezwaniem Zasięcia Przenajświętszej Bogu-Rodzicy to prawosławna świątynia parafialna w Szczawnem. Znajduje się na podkarpackim szlaku architektury drewnianej. Została zbudowana w 1889 roku przez cieślę Hosjana z Płonnej i pierwotnie była świątynią grecko-katolicką. Cerkiew drewniana osadzona na kamiennej podmurówce o konstrukcji zrębowej, oszalowana pionowymi deskami. Składa się z babinca, nawy i prezbiterium z niewielką kruchtą. Nad babińcem wznosi się wieża o konstrukcji słupowej, zwieńczona baniastym hełmem. Wewnątrz znajduje się nadwieszony chór ikonostas z oryginalnymi ikonami oraz polichromia figuralno-ornamentalna z 1925 roku. Świątynia jest pozbawiona instalacji elektrycznej. Obok cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica z 1889 roku z 4 dzwonami. Na cmentarzu przy cerkwi znajdują się 2 drewniane krzyże, z których jeden upamiętnia tysiąclecie chrztu Rusi. Cerkiew służyła grekokatolikom do końca II wojny światowej. Po wojnie była używana przez PGR, a następnie sprzedana osobie prywatnej. Dzięki staraniom miejscowej społeczności i osób powracających na ojcowiznę, cerkiew została uratowana i przekazana polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu w 1962 roku. Od tego czasu kilkakrotnie była remontowana. Cerkiew, dzwonicę i cmentarz wpisano do rejestrów zabytków w 1985 roku. Dla samochodów kamperem się tutaj wbijecie, wiedziecie, można podjechać, bo to jest parking, tak jak widzicie. Sam wjazd ulicy jest też dosyć dobry. Jest taki potykacz od głównej drogi, zaraz za zakrętem sam się jedzie na Komańcze. Zaraz za zakrętem jest parking tutaj zrobiony przy drodze. Jak tutaj widzicie, tak ten autobus stoi na śląskich tablicach. Lub jak macie auto niezbyt duże, to możecie wjechać sobie tutaj i tam jest pod samą cerkiewką park. Słuchajcie, cerkiewka stoi tam w głębi. Opuszczamy Szczawne, jedziemy na parking jakiś